Pokażemy Państwu parking, który nawet mieszkańcom chyba tutaj Wieliczki i okolic nie jest za bardzo znany, ponieważ on powstał stosunkowo niedawno. Nie jest przy głównej drodze, jest troszeczkę przy głównej, nie głównej. Jest przy jednej z ulic w Wieliczce, ale będziemy to wszystko na bieżąco Państwu opisywać. W takim razie startujemy. Proszę Państwa, z materiałem i będę to po kolei Państwu objaśniał wszystko. Znowu pokazujemy od węzła Wielickiego, od A4. Proszę zauważyć jedno. Od A4 ta droga prowadzi, tu jest strefa budowy i teraz tu, gdzie myszką pokazuję, i normalnie do kopalni jedzie się tu w prawo, zresztą ja to też zatrzymam potem na filmie. Tu jest pierwsza stacja, ta przedostatnia, my to nazywamy, to jeszcze nie wiem, czy to ktoś pamięta, że to zazwyczaj się mówiło potocznie, pierwsza stacja w Wieliczce. To jest przedostatnia stacja. Tutaj opowiadałem Państwu, że przy tej stacji, z tej strony, od tej ulicy jest Park and Ride, parking, gdzie można śmiało sobie zaparkować. Jeżeli czujemy albo przypuszczamy, że natężenie turystów jest znaczne i pod kopalnią te parkingi już będą zajęte, no to szkoda się stresować. I proszę zobaczyć, tu sobie siadamy w pociąg, tak? I jedziemy pociągiem tą jedną stację. To jest dokładnie, tutaj widać już ten znaczek drugiej stacji. To nawet zagorzali turyści, to nawet by potrafili to przejść na nogach. No ale dobra, no i co? I teraz, proszę Państwa, gdzie jest ten drugi parking? A no jedziemy, zobaczymy. Jedziemy, tak jak powiedziałem, od węzła Bielickiego. Siedemdziesiątka, spokojnie. Trzymamy się, tak jak poprzednio mówiłem, prawego pasa. Tak. Tak jak to przypomnimy sobie ten odcinek jeszcze raz, dla tych, co nie oglądali. Tu po prawej market budowlany, stacja paliw po prawej nadal i powtórzę, koło stacji paliw jest lokal z fast foodami znanej firmy, znanej marki. Dojeżdżamy, proszę Państwa, dojeżdżamy do strefy remontu. Tak. Przejeżdżamy przez strefę remontu. I teraz tutaj jedziemy sobie spokojnie dalej na razie, ale za moment Państwu coś pokażę. Tu jest stacja paliw znanej marki. Znana firma, jedziemy dalej, jedziemy dalej.
tu będzie ważne miejsce. Jest rondo. I teraz normalnie, proszę Państwa, skręcalibyśmy tutaj w prawo i jechali dalej do kopalni i tam po lewej stronie byłby ten parking przy stacji kolejowej Park and Ride. Ale my sobie pojedziemy do następnego kawałek, następny zjazd z ronda. O, proszę bardzo, i tutaj skręcamy. Tutaj skręcamy, przejeżdżamy pod tym wiaduktem kolejowym, jedziemy sobie dalej. Pokażę Państwu pewną ciekawostkę. Mianowicie to miejsce. To jest stacja paliw, przy czym w stosunku do poprzedniej, cośmy przejeżdżali, tu jest zawsze 10 groszy taniej. Zawsze. Minimum 10 groszy. 10 groszy to w ciemno. Czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, chce się zatankować w Wieliczce, albo będzie wracał, będzie jechał 500 czy ileś kilometrów, no to prosty rachunek policzy sobie spalanie, a naprawdę to jest rzut beretem, żeby sobie tutaj podjechać i zatankować. I my jedziemy jeszcze trochę dalej. Tutaj ongiś była cegielnia, jest ten komin, jeszcze pozostałość cegielni, ten budynek taki ceglasty po lewej stronie. I proszę uważać, bo tutaj jest takie niepozorne odbicie. Proszę bardzo. Przecież jak ktoś jedzie tam, powiedzmy, no 50, to nie wiem, czy w ogóle zwróci na to uwagę. A my sobie wjedziemy tutaj. I patrzcie Państwo, co tu się dzieje. Natura 2000. Zieleni mnóstwo. I proszę zobaczyć, tutaj przecież można helikoptery, za przeproszeniem, parkować. Czyż to nie jest jakieś rozwiązanie? Tu stop. I tu jest takie przejście zrobione, gdzie tam dalej idzie się do tej stacji kolejowej, tej przedostatniej. I proszę zauważyć jedną rzecz. To jest właściwie po drugiej stronie tego parkingu, o którym Państwu mówiłem na poprzednim spotkaniu, ten Park and Ride. Proszę zobaczyć, gdzie to jest miejsca na samochody. Proszę bardzo. Się parę samolotów mieści. Co Państwo zyskujecie, parkując tutaj? Po prostu czas przede wszystkim, bo mimo wszystko, że będziecie musieli dojechać pociągiem, no to są 2 minuty raptem. Kupić bilet to są grosze, ale przecież ten parking na tą chwilę jest darmowy. A idąc do kopalni na 2,5 godziny, potem jeszcze obiad, potem jeszcze, powiedzmy, dojście, poczekanie, to w sumie się robi parę dobrych godzin, no to warto się zastanowić, czy nie jest to jakieś lepsze rozwiązanie. Jestem daleko od tego, żeby, powiedzmy, kierowcom odradzać tamte parkingi przy kopalni, bo niektórzy wolą zapłacić i być bliżej. Ale są tacy na przykład, co dobra jest, stanę se tu, podjadę sobie ten jeden przystanek i będzie wszystko ok. I potem wyjeżdżając stąd, możecie sobie Państwo zjechać z powrotem na dół koło tej stacji benzynowej, dołączyć się już do a na przyszły live, może na przyszły tydzień, pokażę Państwu, jak to robić, jeśli chodzi o objazdy. Będziemy próbować alternatywne rozwiązania, wyjazd i wjazd do Wieliczki.
i będziemy szukać rozwiązań typu, gdzie się Państwo kierujecie. Jeżeli wracacie z powrotem na czwórkę i jedziecie gdzieś na wschód, czyli w stronę Rzeszowa, Tarnowa, czy tam gdzieś te wschodnie tereny, to pokażemy Państwu rozwiązanie takie, żeby całkowicie ominąć te korki. I jeżeli jedziecie na południe, czyli w kierunek Zakopane, Nowy Targ, Poronin, tam te wszystkie termy i tym podobne rzeczy, szaflary, no to nie musicie się wracać. Pokażemy właśnie inną, alternatywną drogę przez Dziekanowice, Dobczyce. Piękne widoki, piękne, przepiękne widoki, naprawdę. Warto tamtędy jechać bez stresu, bez niczego. To są super drogi, bez dziur i naprawdę się fajnie jedzie. Można pooglądać wiele rzeczy. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, odradzam z góry godziny między, jeśli chodzi o wyjazd z Wieliczki, 7, 9, to nawet jak nie było budowy, to zawsze były utrudnienia, a teraz to jest, kiedyś mi nawigacja pokazała, jadąc z Bochni na Kraków, pokazała mi nawigacja, proszę Państwa, 35 minut stania na właśnie poprzez tutaj ten przewężenie i zmianę organizacji ruchu na budowie tej estakady. A wracając z Krakowa, no to powiedzmy godzina 16 do 19, to no 19 już nie, ale do po 18 deczko, to też jest sprawa. No, wolałbym, żebyście Państwo w tych godzinach nie jechali. Najbezpieczniejsze godziny to są tak, od 10 do 14. To można spokojnie tutaj przyjechać, na przykład zaraz o 10 czy tak dalej. Jeszcze musicie Państwo wziąć pod uwagę, w jakim to będzie okresie, bo teraz jest czerwiec, to jeszcze młodzież do szkoły jeździ i jeszcze rodzice jeżdżą do pracy. Natomiast od lipca będzie to trochę luźniej, ponieważ część już wyjedzie. Nie będzie takiego natężenia samochodowego, ale z kolei wtedy przyjeżdżają turyści. A przypomnę Państwu tylko, że rocznie odwiedza Wieliczkę 1,5 miliona turystów. No oczywiście nie wszyscy są samochodami, nie wszyscy przyjeżdżają pociągiem, nie wszyscy przyjeżdżają autobusem, to się rozkłada. Będziemy chcieć Państwu pokazać na przykład dla tych, co zastanawiają się, czy w ogóle jest sens z Krakowa ciągnąć samochód. Otóż pokażemy Wam rozwiązanie, które da Wam wiele do myślenia i po zastanowieniu możecie się na przykład zdecydować na to, że pociągiem, który jedzie ze stacji Kraków Główny do Wieliczki, jest 23 minuty. No, mogę iść o zakład, że z centrum Krakowa przez 23 minut, w ciągu 23 minut, to no, nie damy rady. Nie damy rady. Jest bardzo dobrze skomunikowany Kraków z Wieliczką i na odwrót i niekoniecznie trzeba ciągnąć samochód, będąc w Krakowie. Bo przystanki kolejowe na terenie Krakowa są też dość często na linii Kraków Główny Wieliczka. Będziemy pokazywać Państwu tym, co na przykład samolotem się wybierają do Polski i mają zamiar lądować na lotnisku w Balicach. Przejedziemy ten kawałek pociągiem z Balic do Wieliczki. Pokażemy Państwu wszystkie przystanki. Pokażemy czasowo, jak to wygląda. Pokażemy stację w Krakowie, że praktycznie no, na Kazimierz dużo przyjeżdża turystów odwiedzać Kazimierz. Tam jest zaraz stacja kolejowa, można sobie śmiało siąść i mieszkacie Państwo nieraz na Kazimierzu, wsiąść w pociąg i przyjechać do tej Wieliczki w ciągu kilkunastu minut z dworca w Wieliczce jest, proszę Państwa, dosłownie 2 minuty, no może 2 nie, ale 3 minuty z końcowej stacji Wieliczce Rynek do wejścia do kopalni. Także jest bez sensu ciągnąć samochód, stres, pieniądze.
lepiej sobie to spokojnie oglądać z innej perspektywy, z perspektywy pociągu, właśnie te wszystkie zdarzenia, które proszę Państwa, można zobaczyć. Ale to wszystko w przyszłych odcinkach, na które już teraz Państwa zapraszam. Od razu przepraszam za wszystkie pomyłki do tej pory i które nastąpią, bo to są świeże sprawy, dopiero drugi live, także jak to się mówi, no mam prawo się pomylić, prawda? No, dobrze. Tą sprawę kończymy. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, proszę pisać, proszę dzwonić. Telefon jest uruchomiony. Telefon jest uruchomiony do Państwa dyspozycji i możecie Państwo dzwonić. Jest w opisie numer telefonu. Teraz Państwu jeszcze pokażę. Proszę bardzo. Numer telefonu jest. I tak, proszę Państwa, przypominam, Pedro Band, wszystkie utwory, cała oprawa muzyczna. Zapraszamy na ich kanał, prosimy o subskrypcję, lajki. Starają się, grają nieźle. Szanowni Państwo, ci, co będą z zapisu odtwarzać sobie to nasze spotkanie, bardzo proszę Państwa o subskrypcję, o łapkę w górę, żeby inni też wiedzieli coś o tym kanale, dowiedzą się, bo YouTube będzie wtedy to rozpropagowywał. Dobrze powiedziałem, tak jest. My nie mamy monetyzacji, robimy tak jak powiedziałem już na wstępie i później wszystkie promocje robimy darmowo. Staramy się Państwu doradzić, pomóc. Czekamy. Piszcie do nas, jeżeli chcecie nam coś pokazać ciekawego, my to potem rozpowszechnimy. Od czegoś trzeba zacząć zawsze, ze wszystkim. Nie od razu umieliśmy chodzić po urodzeniu. Dlatego też no, trzeba wytrwałości. Trzeba mieć jakąś wizję, jakiś plan i dążyć do tego celu, który sobie obierzemy. No jeżeli już faktycznie będzie widać, że nic z tego nie wychodzi, że nie ma żadnego odzewu, no to wtedy powiedzmy sobie damy spokój, ale na razie to jest długi okres czasu, zanim wejdzie to powiedzmy, przecież to jest dopiero tydzień. Dzisiaj jest drugi live. Także to się musi rozpropagować i mam nadzieję, że Państwo nam w tym pomożecie. Chociażby, nie wiem, dla jednego dla muzyki, dla drugiego dla żartów, czyli dla tych absurdów naszego życia, gdzie będzie chcieć podzielić ze swoimi doświadczeniami takimi ciekawymi. No bo tak jak mówiłem na poprzednim live'ie, na przykład, że pisano w gazetach, że w Krakowie sąd przyznał kamienicę osobie, która zgodnie z aktem urodzenia miałaby teraz aktualnie 160 lat. No to dziękujemy bardzo. Chyba jak sumowali wiek babci i dziadka. To mogłoby tak być, ale ja jeszcze nie widziałem. Nie wiem, może Państwo napiszcie mi w komentarzach, czy widzieliście osobę, czy znacie osobę, która żyje na przykład 100, no już bez przesady, ale 115. Może jest taka. Może też kamienica na nią czeka, także warto taką może odnaleźć, nie? Okej. To tyle na dzisiaj. Bardzo proszę jeszcze raz o rozpropagowanie naszego kanału. Piszcie i SMS-y, maile, co chcecie, żebyśmy pokazali. Przyjedziemy, pokażemy. A tych Państwa, do których zadzwonimy albo będziemy osobiście, prosimy o to, żeby przychylniej podeszli do naszych propozycji i nie wietrzyli w tym żadnego spisku ani jakiegoś ukrytego haczyka, bo to naprawdę nie na tym polega rzecz. Wspierajmy się jak możemy. My w ten sposób to będziemy robić, że będziemy Was wspierać w Waszych inicjatywach i Waszej działalności. Pokażcie, co robicie, my to rozpowszechnimy. Bo to jak mówię, działacie w wielu przypadkach w ukryciu i na uboczu i nikt o Was nie wie.
Ten mały stolik, który żeśmy przedstawiali, on jest akurat przy drodze, gdzie będziemy Państwu pokazywać alternatywny dojazd do Wieliczki. Także jadąc do Wieliczki, chcąc ominąć tą budowę, która jest i która tworzy takie utrudnienia, w- nie mam tutaj pretensji, bo jest zrozumiała rzecz, że to jest inwestycja bardzo potrzebna miastu i nie tylko miastu, ale i osobom przyjeżdżającym do kopalni. No trzeba zacisnąć zęby i trzeba to przeżyć, ale można to przeżyć troszkę łagodniej, prawda? I od tego jesteśmy, żeby tu z wami pomyśleć, jak to robić, nie robiąc sobie krzywdy nawzajem, prawda? Bo też można to nieraz przedobrzyć. I wracając do tego parkingu nowego, to był świetny pomysł i tutaj pomysłodawcom i wykonawcom należą się, patetycznie mówiąc, wyrazy uznania. Zrobiliście dobrą robotę, naprawdę dobrą robotę i może przez to rozładujecie trochę ruch i miejsca te, których nie ma za wiele w Wiliczce, to wszyscy wiedzą, a naprawdę ten odcinek między pierwszą stacją a Wieliczką Rynek, kopalnia, to jest odcinek, który wymaga tam powiedzmy tej półtorej minuty czy 2 minuty jazdy pociągiem i dojście 3 minuty, chyba idąc spacerkiem to 5. To naprawdę nie jest jakiś wyczyn i nie wymaga dużo nakładów. Także zastanówcie się nad tym. Pozdrawiam kanały, które tworzą Wieliczce, czyli Wieliczka w obiektywie i Otwarta Wieliczka. To są bardzo dobre kanały, troszeczkę innego profilu niż nasz. Niemniej jednak pokazują piękno naszego miasta jeden, a drugi jest taki prospołeczny i tutaj widać zaangażowanie i bardzo dobra praca autora. Także pozdrawiam obydwa kanały. Życzę powodzenia. Nim ja dojdę do tego, to upłynie dużo wody w Wiśle i w Serafie, także spokojnie będę działał i zobaczymy z jakim skutkiem. Na razie robię swoje i zapraszam Państwa na kolejny live. Dostaniecie Państwo, jeżeli będziecie subskrybować kanał, dostaniecie Państwo od YouTube'a powiadomienie, że taki live nastąpi. Prawdopodobnie będzie to za tydzień, w czwartek o 17:00. Chciałbym prowadzić taką starą porę. Nie wiem, czy zdołam materiały porobić wszystko i tak dalej. Zawsze to jest problem pewien, bo jeszcze są inne obowiązki. Także bądźcie czujni i będę dawał znać. Za dzisiaj serdecznie dziękuję tym, co byli live i tym, którzy będą to oglądać, odtwarzając nagranie. Serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze raz prośba o rozpowszechnianie i o subskrypcję i lajkowanie. Zdrowia, wiele zdrowia życzę. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem.